Słyszałeś pewnie, że BMW wprowadziło subskrypcję na podgrzewane siedzenia, ale czy wiesz, że inna firma wprowadziła subskrypcję na poduszki powietrzne? Tak, subskrypcje są z nami od wieków, ale niedawno firmom po prostu zaczęło od Janie Pawlać. Jak bardzo? Cóż, mogę powiedzieć, że poduszki powietrzne na subskrypcję to nie jest najdziwniejszy przykład, który dzisiaj poznasz. Więc dlaczego korporacjom odbija na punkcie subskrypcji i czy to jest prawda, że za parę lat nie będziesz miał nic, ale będziesz szczęśliwy? Odpowiedź poznasz już za chwilę. Może zacznijmy od tego, żeby ustalić, na czym tak naprawdę zależy korporacjom. To proste, korporacjom zależy na kasie, no nie? Twardej gotówie. I tak i nie. To jest druga najważniejsza rzecz, bo pierwsza najważniejsza to wartość ich akcji. Popatrz na to w ten sposób. Sensem istnienia korporacji jest zarabianie pieniędzy dla swoich akcjonariuszy i teraz można zrobić to na dwa sposoby. Po pierwsze, można po prostu podzielić się zyskiem, wypłacając tak zwaną dywidendę, ale można też użyć opcji numer 2, czyli po prostu zwiększyć cenę akcji. No bo skoro akcjonariusz już je ma i cena zmieni się z 10 na 15, no to mamy 50% zysk. I co ważne, wbrew pozorom, te drugie jest naprawdę dużo prostsze. Z czego to wynika? Z tego, że cena akcji jest wynikiem nie tylko tego, jak firma radzi sobie tu i teraz, ale również tego, jak ludzie postrzegają jej przyszłość. Omówmy to na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że prowadzisz tartak. Taki zwykły tartak rodem z dwudziestolecia międzywojennego. Przyjeżdża do ciebie drewno, zmienia się w deski. Cała operacja nie jest skomplikowana, zarabiasz jakieś 200 000 złotych na czysto w skali roku. Czyli mały tartak. Wyobraź sobie teraz, że ten tartak kupuje od ciebie nie kto inny, a Elon Musk. Więcej, on pisze na Twitterze, że wybrał konkretnie twój tartak, dlatego że on jest bardzo ważnym elementem całego jego łańcucha zaopatrzeniowego. Do tego on mówi, że od dzisiaj to on będzie prezesem tego tartaku i osobiście zadba o to, żeby wyszła z niego naprawdę cudowna spółka. Czujesz różnicę w wartości tego starego tartaku? Bo tak naprawdę nic się operacyjnie nie zmieniło, prawda? Nie ma więcej drewna, nie tniemy go szybciej na deski, ale wartość tej firmy wzrosła naprawdę gigantycznie. Gdyby akcje tego tartaku były notowane na giełdzie, to mielibyśmy z dnia na dzień wzrost wartości o jakieś paręset procent. I to jest właśnie potęga możliwości w pracy nad wyceną firmy zamiast nad wypłatą dywidendy. Więc jeżeli jesteś prezesem w danej firmie i chcesz, żeby rada nadzorcza wybrała cię na to stanowisko na kolejne parę lat, to najlepsze, co możesz zrobić, a na pewno najprostsze dla ciebie, to nie skupiać się na wypłacie wysokiej dywidendy, bo to zajmie naprawdę dużo czasu, dużo szybciej i prościej będzie ci zwiększyć wycenę firmy, co za tym idzie, wartości akcji. I wierz mi lub nie, ale sprzedaż produktów i usług w formie subskrypcyjnej robi dokładnie to. Bardzo zwiększa wycenę firmy. Przejdźmy może sobie do tego, z czego konkretnie to wynika. Pięknie opisał to Alex Hormozi, który twierdzi, że wartość firmy wynika ostatecznie z jednego z tylko 3 różnych elementów. Bo albo zwiększamy ilość klientów, albo zwiększamy LTV, czyli ilość pieniędzy, które nam przez cały swój żywot dają, albo zmniejszamy ryzyko biznesowe. I zauważ teraz, że zatrudnienie Ilona Muska jako prezesa naszego tartaku poprawia nas na wszystkich 3 płaszczyznach. Bo Musk jest doświadczonym prezesem, więc ryzyko biznesowe bardzo spada. Ma on też za sobą naprawdę sporo spektakularnych sukcesów, więc można się spodziewać, że ten tartak będzie miał więcej klientów i lepiej płatnych. No i okej, Musk miał parę w top w swojej karierze, ale tak po prostu jest w biznesie. Nie ma człowieka, który odnosiłby same sukcesy. I z perspektywy inwestora model subskrypcyjny działa tak samo jak zatrudnienie Ilona Muska. Zmniejsza ryzyko, zwiększa stabilność, no i sprawia, że klienci po prostu zostawiają więcej pieniędzy w naszej kieszeni. No i bądźmy szczerzy, po prostu fajnie z góry wiedzieć, ile zarobimy w przyszłym miesiącu, kwartale i roku. No i można teraz powiedzieć, hej Bartek, ale to jakieś dziwne teorie tutaj dajesz. Co to za różnica, czy ktoś zarabia za pomocą subskrypcji, czy nie? No, widzisz, fakty są takie, że to jest gigantyczna różnica i bardzo fajnie było to opisane w tej książce noszącej tytuł The Automatic Customer. Autor powołuje się tam na analizę, którą robił na rynku amerykańskim. Otóż jest tam duża ilość firm, które zajmują się montażem i utrzymaniem różnego rodzaju systemów alarmowych. Innymi słowy, płacisz komuś, żeby zamontował ci czujkę dymu gdzieś tam w suficie. Ten rynek wyróżnia się tym, że są tam praktycznie zawsze 2 źródła przychodu. Pierwsze jest jednorazowe, bo chodzi o to, żeby ustrzelić klienta, przyjechać i zamontować mu czujnik, a potem mamy drugie źródło, czyli długoterminowy kontrakt na to, że będziemy tam przyjeżdżać i ten czujnik konserwować, pilnować, żeby w razie czego zadziałał. Mamy więc zarówno pierwiastek płatności jednorazowych, jak i pierwiastek płatności
subskrypcyjnych. No i teraz lepiej usiądź, bo dochodzimy do rozwiązania naszej zagadki. Otóż autor książki mówi, że gdy inwestor chciał kupić tego rodzaju firmę, to był gotowy płacić średnio 75 centów za każdego dolara zarobionego z tego pierwszego strumienia, czyli z płatności jednorazowych. Ale gdy inwestorzy wyceniali drugie źródło przychodów, czyli te długoterminowe kontrakty, to okazywało się, że tam za każdego dolara są gotowi płacić około $2. A teraz z polskiego na nasze. Całość sprowadza się do tego, że inwestor jest gotowy płacić za przychód z subskrypcji mniej więcej 3 razy więcej pieniędzy niż za przychód z płatności jednorazowych. Dlaczego? No bo inwestorzy po prostu nie są głupi. To, że w zeszłym roku udało nam się ustrzelić 1000 klientów polując na nich jak łowca z dzidą, nie znaczy, że damy radę zrobić to w przyszłym roku. Natomiast jeżeli posiadamy X klientów subskrypcyjnych, to na koniec roku prawdopodobnie będziemy mieli 90% X. Wciąż większość tego, z czym rok zaczynaliśmy. No i tutaj dochodzimy do rozwiązania zagadki, dlaczego prezes BMW i masa innych prezesów wielkich firm postanawiają uprzykrzać życie swoim klientom tylko po to, żeby na siłę wciskać subskrypcję. No bo prezes wie, że jego stanowisko i co bardzo ważne, roczny bonus wypłacany za jego działania są zależne od tego, jak wysoka jest wartość akcji. Z drugiej strony, nawet jeżeli wciskając klientom te subskrypcje w gardło stracimy 1/3 klientów, to jeżeli pozostałe 2/3 z nami zostaną, to i tak wyjdziemy mocno do przodu. Wartość firmy wciąż wzrośnie. Swoją drogą to jest też powód, dla którego banki i towarzystwa ubezpieczeniowe są tak bogatymi biznesami. Po prostu utrzymują klienta przez lata, a nawet dekady, no bo bądźmy szczerzy, kto przestanie z dnia na dzień płacić kredyt na swoje mieszkanie? I nie ukrywajmy, model subskrypcyjny jest po prostu dużo bardziej zyskowny od modelu sprzedaży jednorazowych. Dlaczego? Bo klienci subskrypcyjni dużo dłużej zostają z firmą. To dlatego, że nie trzeba pamiętać o kolejnych zakupach. Zamiast 12 razy do roku podejmować decyzję, ok, w tym miesiącu kupię, decyzję podejmujemy raz, a potem po 12 miesiącach zastanawiamy się, czy przedłużyć, czy nie. A skoro w subskrypcjach leżą naprawdę duże pieniądze, to bardzo wiele firm próbowało czasem na siłę sprzedawać rzeczy subskrypcyjnie. A że ludzka kreatywność nie zna żadnych granic, to zobaczysz, że mamy przed sobą listę naprawdę ciekawych i momentami potworniackich przykładów firm działających w modelu subskrypcyjnym. Zacznijmy może od jakiegoś spektakularnego sukcesu, który osiągnął zwykły, szary człowiek, a potem przejdziemy do bardziej egzotycznych tematów, ok? Rok 2012. W internecie pojawia się reklama, która stała się hitem. Nasze ostrza nie są dobre, są Pod takim hasłem wystartowała firma Dollar Shave Club, która, dokładnie tak jak w nazwie, pozwalała golić się za raptem $1 miesięcznie. Założyciel firmy bardzo dobrze rozpoznał potrzebę rynkową, no bo mężczyźni potrzebują się golić i regularnie muszą kupować maszynki, więc czemu by nie dostawać ich prosto pod nos? Łącząc tę prostą potrzebę z modelem subskrypcyjnym oraz z naprawdę fajnym humorem w reklamach, szybko stworzył firmę, która była gigantycznym sukcesem. Jak wielkim zapytasz? Otóż raptem 4 lata od założenia, bo w roku 2016 Dollar Shave Club zostało kupione przez firmę Unilever za niebagatela $1 miliard. Wystarczyły 4 lata, żeby zbudować firmę wartą okrągły miliard. To jest w ogóle mega fajny temat na głębszą analizę. Daj mi znać w komentarzu, jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania, jak to w ogóle możliwe, że w 4 lata zbudowali tak dużą firmę, jakim cudem za tyle się sprzedała, dlaczego potem odniosła gigantyczną porażkę i dlaczego mimo tej porażki założyciel i tak otwierał szampana. Więc mamy za sobą przykład mega sukcesu, więc przejdźmy może do czegoś troszkę bardziej egzotycznego, żeby nie powiedzieć dziwnego. O czym mówię? Otóż firma Mechalay sprzedaje subskrypcję skarpetek. No i byłoby zupełnie okej, gdyby to były jakieś fikuśne skarpetki, na przykład co miesiąc dostajesz 2 pary bardzo kolorowych, wzorastych skarpetek, ale nie. Oni sprzedają po prostu zwykłe, białe skarpetki. Tak, za raptem $50 miesięcznie możesz co miesiąc dostawać nowe pudełko skarpetek, każdą parę zakładać raz, po czym zamiast prać, wyrzucać do śmietnika. Ale to nie jest najdziwniejsza rzecz, bo oni reklamują się jako firma, która sprzeda ci 30 par skarpetek, ale jak wejdziemy sobie w sam opis produktu, okazuje się, że tam obiecują 40 par w każdym pudełku. Skąd ta różnica? Gdzie podziewa się brakujące 10 par? Tutaj myślę, że nauka jeszcze nie ma odpowiedzi, ale moja hipoteza jest taka, że te brakujące 10 par może być w tym samym miejscu, gdzie skarpetki, które gubią się w trakcie prania. A więc mieliśmy świetny przykład, mieliśmy dziwny przykład, a teraz przejdźmy do subskrypcji, która jest naprawdę dobrym przykładem zagospodarowania niszy. Małej niszy, ale za to klientów klasy premium. Bo tak się składa, że możesz zamówić sobie subskrypcję na ser i to bynajmniej nie taką zwykłą gołdę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale sery naprawdę mają wielką ilość rodzajów i smaków.
Są sery twarde i pikantne, są takie miękkie, rozpływające się w ustach, są takie, które mają pleśń, takie, które dobrze pasują do wina, do oliwek, do mięsa. Naprawdę jest ich masa. W związku z tym jedzenie sera może być dokładnie takim samym hobby, jak picie różnych rodzajów wina, czy sprowadzanie sobie słodyczy z zagranicy. Jak tego wszystkiego spróbować? Oczywiście są sklepy specjalistyczne, ale no, bądźmy szczerzy, w większości miast ich albo nie ma, albo są ich bardzo małe ilości. Dlatego właśnie na rynku pojawiły się subskrypcje dostarczające ciekawe sery. I nie przejęzyczyłem się, to subskrypcje w liczbie mnogiej. Rynek jest tak duży i tak dobrze płaci, że pojawiło się po prostu bardzo dużo nisz i bardzo dużo różnych firm oferujących troszkę różne podejścia do tego samego tematu. I swoją drogą znalezienie takiej małej niszy i obsługiwanie jej w dobry sposób to niesamowicie fajny i dosyć prosty sposób na postawienie biznesu, który utrzyma ciebie i całą twoją rodzinę na naprawdę fajnym poziomie. Dowód? Proszę bardzo, takich firm jest po prostu masa, przejdźmy sobie przez kilka z nich. Otóż, jeżeli jesteś fanem zagadek kryminalnych, to możesz co miesiąc dostawać nową porcję dzięki firmie Murder Mystery Box. Jeżeli chciałbyś takie zagadki zagryźć sobie jakąś fajną przekąską, na przykład suszoną wołowiną, to nie ma problemu. Jerky Snob będzie co miesiąc dostarczał ci bardzo różnorodną paletę. Gdybyś chciał polać to ostrym sosem, to mamy Hot Sauce of the Month. Natomiast jeżeli zagadki kryminalne to nie jest coś, co lubisz, zamiast tego wolisz kolekcjonować banknoty, to firma Venture History będzie ci wysyłała banknoty z całego świata, być może nawet z różnych okresów historycznych, jeżeli nie są to te droższe banknoty. Z kolei, jeżeli jesteś fanem minerałów i skamielin, to istnieje dla ciebie Stem Cell Science Shop, który będzie ci wysyłał regularnie różne skamieniałości i kamienie. Jeżeli chcesz zaskakiwać swoją rodzinę i znajomych fajnymi drinkami, to Shaker and Spoon Cocktail Club będzie wysyłał ci składniki do robienia różnych koktajli razem z instrukcją, jak ich skorzystać. Ty tylko dodajesz alkohol, mieszasz to wszystko i potem błyszczysz na imprezie, którą zorganizowałeś w swoim domu. A co jeżeli chcesz wziąć ślub? Tutaj na pomoc przychodzi firma Miss to Mrs. Box, która przez pół roku wysyła ci paczki z różnego rodzaju materiałami potrzebnymi, żeby przygotować się do wymarzonego ślubu. Jeżeli po prostu lubisz zbierać buty, to firma Shoe Dazzle będzie ci wysyłała kolejne pary. Jeżeli jesteś fanem dziwnych i ciekawych zasobów biurowych, to Desk Stash będzie wysyłał ci masę różnych rzeczy, na przykład gumki w gwiazdki czy zszywacz w kształcie, nie wiem, SpongeBoba. No i na koniec, jeżeli lubisz zdrowe żywienie, to firma Daily Harvest wyśle ci codziennie składniki do zrobienia własnego zdrowego smoothie. Wystarczy wrzucić je do blendera, zblendować i potem możesz cieszyć się zdrową przekąską. No i teraz jasne, przykłady, na które się powołałem, to przede wszystkim firmy zagraniczne z USA, ale to tylko pokazuje, że skoro tam zadziałało, a w Polsce jeszcze tego nie ma, no to mamy po prostu dobry rynek, który wystarczy zagospodarować. I zauważ, że to nawet nie musi być wielki rynek, bo jeżeli znajdziesz choćby 200 klientów po 50 zł każdy, to po odjęciu kosztów logistycznych okaże się, że masz już średnią krajową. A jeśli pozyskasz więcej chętnych i w ogóle dasz wyższe ceny, to okaże się, że w ciągu paru tygodni, góra miesięcy wejdziesz do zacnego grona 1% najlepiej zarabiających Polaków. Wystarczy dobre rozeznanie rynku i odrobina pomyślunku. Okej, mamy za sobą 3 przykłady subskrypcji, więc przejdźmy może do takiej, która jest mocno kontrowersyjna. Otóż firma Klim sprzedaje różnego rodzaju akcesoria i ubiór motocyklowy. I pewnego dnia dodali do swojego sklepu kamizelkę o nazwie AI1 Airbag Vest. To taka poduszka powietrzna dla motocyklisty. Jeżeli spadniesz z motocykla, to poduszki wmontowane w tę kamizelkę otworzą się, tym samym wezmą na siebie część uderzenia. Ma to sprawić, że przeżyjesz wypadek i unikniesz zbędnych obrażeń. No i właściciele tego sklepu wpadli na genialny pomysł, że tę kamizelkę można sprzedawać w formie subskrypcyjnej. Dokładnie tak. To znaczy, że jeżeli kupisz tę kamizelkę i zapomnisz zrobić 7 z 24 przelewów, to kamizelka po prostu nie zadziała i w przypadku wypadku umrzesz. A przynajmniej tak odebrał to internet. W rzeczywistości były 2 opcje zrobienia zakupu. Pierwsza to było po prostu kupienie tego jednorazową płatnością, tak jak wszystkiego innego w sklepie, ale była też opcja druga. Wynikała ona z prostego procesu myślowego. Otóż właściciele pewnego dnia stwierdzili, kurczę, mamy klientów, których nie mają kasy na tego rodzaju zabezpieczenie. Może warto, żeby nie umierali w wypadkach, może dajmy im możliwość zakupu tego w innej formie niż płatność jednorazowa. No i co ważne, dla bezpieczeństwa swoich klientów wysyłali im masę maili pod tytułem, no słuchaj, kolejna rata zaraz będzie, weź ją zapłać. Jeżeli ktoś zapomniał zapłacić, to miał aż 30 dni na to, żeby nadrobić zaległość, bo kamizelka działała przez ten czas za darmo, na zaufanie. No a jeżeli nawet wtedy ktoś nie zapłacił, to przy założeniu kamizelki ona po prostu mówiła, ej, no nie zapłaciłeś za mnie, ja tu działać nie będę. Więc tak naprawdę nic nie było tajemnicą i klient miał naprawdę spoko warunki użytkowania. Mimo to internet rozszarpał firmę w komentarzach, no i dziś ta kamizelka po prostu nie jest dostępna w sprzedaży.
Być może są pewne produkty, które nigdy nie powinny być sprzedawane w ramach subskrypcji. No ale z drugiej strony może właściciele mieli rację i to był bardzo dobry sposób, żeby zwiększyć bezpieczeństwo uboższych klientów. Jestem ciekaw, co ty myślisz. Daj mi znać w komentarzu. A idąc do innego przykładu, czy wiesz, że nie musisz nawet mieć produktu, żeby wprowadzać subskrypcję? Tu dobrym przykładem jest Allegro, które wprowadziło Allegro Smart, którego sam jestem dumnym użytkownikiem. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Płacisz Allegro jakieś 60 zł rocznie i w zamian za to masz darmowe przesyłki. Więc jeżeli raptem jakieś 5 razy do roku skorzystasz z Allegro, to wychodzisz na zero, a każdy kolejny zakup jest po prostu czystą oszczędnością. To jest w ogóle piękny przykład takiej asymetrycznej wartości, bo Allegro jako hurtownik jest w stanie negocjować te ceny dużo taniej. Podczas gdy zwykły Polak za jakąś przesyłkę miałby płacić dla prostej matmy 10 zł, to Allegro dzięki temu, że ma duży wolumen i dużą ilość zamówień, może się targować, powiedzieć płacę 6 i ani grosza więcej. Dzięki temu klient, żeby te 60 zł mu się zwróciło, musi zamówić to najmniej 5 razy, ale w przypadku Allegro trzeba zebrać pewnie co najmniej 10 przesyłek, żeby oni poczuli, że stracili na tym interesie. Ale nawet jeżeli będziesz miał 200 przesyłek w roku, to Allegro i tak na tym nie straci, bo głównym celem Allegro Smart jest przywiązanie cię do samego portalu. Bo bądźmy szczerzy, jeżeli zapłacisz już te kosmiczne 60 zł, no to trzeba z tego skorzystać, prawda? Zapłaciłem kasę, to teraz będę zawsze brał przesyłkę z Allegro, bo muszę na tym zarobić. Bądźmy szczerzy, w takim podejściu nie ma niczego złego. Ja sam tak zrobiłem. Odkąd wykupiłem Allegro Smart, to z prawie każdym jednym zakupem idę na tę stronę, bo po prostu mi się to opłaca. A z punktu widzenia Allegro, no, firma każe płacić nam pieniądze po to, żebyśmy potem chętnie przychodzili płacić im pieniądze. A najpiękniejsze jest to, że wszyscy na tym zyskują. Fajny przykład, że kapitalizm i pogoń za zyskiem czasem naprawdę potrafią polepszyć życie zwykłego, szarego człowieka. I przy okazji to fajny przykład, że działając w dużej skali możemy pozwolić sobie na zupełnie inne zasady gry, ale o tym będzie zupełnie oddzielny odcinek, który już niedługo. Podobny model ma Audible, który każe płacić sobie miesięczną stawkę, żeby móc odtwarzać audiobooki. Kruczek? Trzeba je sobie najpierw kupić. Ale jest rozwiązanie i to podobne jak z Allegro. Otóż w ramach tej 60-złotowej subskrypcji dostajesz jeden darmowy audiobook miesięcznie. W związku z czym cena aplikacji oraz książki mniej więcej się wyrównują. No bo kupujesz aplikację, żeby słuchać książki, więc nie robi ci różnicy, komu dasz te 6 dych, prawda? Więc równie dobrze można dać je do Audible. No a firma oczywiście nie płaci całej tej kwoty autorowi książki. On pewnie dostaje, jak dobrze pójdzie, 10 zł, a pozostałe 5 dych firma zostawia sobie w swojej kieszeni. Jak widzisz, model subskrypcyjny jest nie tylko bardzo zyskowny, ale też niesamowicie różnorodny i żebyś miał pełen obraz, przejdźmy sobie bardzo szybko przez większość najpopularniejszych sposobów na budowanie subskrypcyjnych firm. Na początku mamy tak zwany SaaS, który jest skrótem od Software as a Service, czyli nic innego jak program jako usługa. No i tutaj ciężko o lepszy przykład niż o firmę Microsoft, która dawno temu ze sprzedażą swojego pakietu Office przeszła model subskrypcyjny jako Microsoft Office 365. No i oczywiście wciąż możesz kupić sobie takiego Excela czy innego Worda jako jednorazowy zakup, tylko po co, skoro za Excela płacisz około $160, a zamiast tego możesz płacić $7 miesięcznie i mieć dostęp do całego pakietu Office przez 365 dni. Kolejny sposób na subskrypcję? Streaming. Netflix, HBO Prime czy Disney Plus, oni dawno temu odkryli, że najprostszym sposobem, żeby zarabiać pieniądze za filmy i seriale, jest po prostu sprzedawać dostęp do całej biblioteki. I znowu, w sporej części przypadków ich filmy i seriale możesz kupić jako jednorazową sprzedaż, ale tak samo jak przy Excelu po prostu nie spina się to finansowo. Kolejna opcja na subskrypcję bardzo podobna do streamingu to subskrypcje kontentowe. I tutaj znowu wchodzi Microsoft. Tutaj przykładem jest Game Pass, czyli miesięczna subskrypcja na bibliotekę bardzo dużej ilości gier, które można sobie włączyć na konsoli Xbox. Kolejny przykład to subskrypcje zdrowotne, czyli różnego rodzaju karty multisport czy karnety na siłownię. Dalej mamy członkostwo premium, czyli daj nam kasę, żebyśmy my traktowali ciebie lepiej. No i tutaj mamy Allegro Smart, które dokładnie tym. Kolejny przykład, subskrypcja samochodów. Tutaj jest ciekawostka, bo istnieje usługa Porsche Drive, czyli taka subskrypcja pozwalająca wykupić dostęp albo do jednego Porsche, albo do całej biblioteki. No i wtedy dzięki czemuś takiemu można zmieniać samochody i to nie byle jakie, bo Porszaki jak rękawiczki. Brzmi fajnie. Kolejny przykład to specjalistyczne pudełka subskrypcyjne. To jest model, gdy chcesz zarabiać na hobbystach, na ludziach, którzy mają jakieś konkretne pasje, zainteresowania albo potrzeby. Wysyłamy tutaj regularnie pudełka, które mają starannie dobraną zawartość, pasującą do gustów naszych klientów.
Tutaj przykładem jest omawiana wcześniej subskrypcja Sera, czy firma Jerky Snob, która wysyła różnego rodzaju suszoną wołowinę. Kolejny przykład to odnawialne pudełko subskrypcyjne. To model, w którym co miesiąc wysyłasz pudełka z tą samą zawartością, dlatego że ona po prostu szybko się kończy. I tak, przykładem tutaj są maszynki do golenia z firmy Dollar Shave Club, ale na wyróżnienie zasługuje również firma o nazwie Gówno mnie to obchodzi. Dostarcza ona dokładnie tak papier toaletowy. Łączą w sobie upraszczanie życia, bezpośredniość przekazu, troskę o ekologię z naprawdę sporą ilością humoru i błysku wokół. Ciężko nie lubić twórców tej firmy, prawda? Kolejny przykład to subskrypcje na jedzenie, czyli znane w większości Polski pudełka z gotowymi daniami. Przykładem jest ostatnio mocno reklamowana kuchnia Wikinga. Ten model jest bardzo atrakcyjny, dlatego że te pudełka dostarcza się praktycznie codziennie albo co drugi dzień, w związku z czym sprzedaje się dużo produktu i bardzo szybko można osiągnąć próg rentowności i zacząć po prostu na siebie zarabiać. Kolejny przykład to powtarzalne usługi, czyli nic innego jak dogadanie się z klientem, że miesiąc w miesiąc będę przychodził i wykonywał jakąś usługę. Tutaj przykładem jest firma Cleaners of Europe, która zajmuje się sprzątaniem hal produkcyjnych, albo firma Xerox, która wstawi ci swoją drukarkę do firmy za darmo, a potem będzie regularnie wystawiała faktury za druk, który za pomocą tego narzędzia wykonasz. Ostatni przykład prostej subskrypcji to płatny newsletter. To jest bardzo wdzięczna forma biznesu, bo jest niesamowicie prosta i tania do postawienia. Jeżeli tylko wiesz to i owo na jakiś temat i jesteś w stanie znaleźć ludzi, którzy chcą cię słuchać, wystarczy, że założysz sobie system mailingowy i co tydzień będziesz wysyłał maila. Kosztów nie ma prawie żadnych, więc jakieś 95% przychodu ląduje w twojej kieszeni jako zysk. To jest bardzo prosty do postawienia biznes, który daje niesamowitą wolność i komfort. I tutaj fajnym przykładem jest Mirek Burnejko, który nie dość, że sam prowadzi tego rodzaju newsletter, to jeszcze ostatnio zaczął uczyć innych, jak pójść w jego ślady. Jak widzisz, sposobów na postawienie biznesu subskrypcyjnego jest naprawdę wiele. A warto się nimi interesować, bo subskrypcja oznacza wysoką lojalność klientów i naprawdę dużo więcej kasy, która płynie od nich do ciebie, w związku z czym po prostu opłaca się stawiać takie biznesy. To dlatego wielkie firmy próbują na siłę zrobić subskrypcję z czegokolwiek i wciskają to klientom, nawet jak to nie ma żadnego sensu. I dlatego mali, doświadczeni przedsiębiorcy szukają na tym rynku niszy dla siebie i swoich firm. Bo subskrypcje to po prostu łatwiejszy i przyjemniejszy sposób na zarabianie pieniędzy niż prowadzenie tradycyjnej firmy. No i do tego się to tak naprawdę sprowadza. Jeżeli możesz wybrać, czy chcesz grać w łatwą grę, czy w trudną grę, a za jedną i drugą dostajesz taką samą nagrodę, to czemu by nie zagrać w tą łatwiejszą? Oszczędzić czas i własne nerwy. No i tu pytanie do ciebie, czy ty chcesz znać zasady gry w biznes i zasady zarabiania dużych pieniędzy? Jeśli tak, to daj mi łapkę w górę oraz suba, bo co tydzień rozkładam na czynniki pierwsze, jakie zasady gry stały za najpiękniejszymi sukcesami przedsiębiorców i wielkich firm. Już w najbliższym odcinku pokażę ci, w jaki sposób stać się bezkonkurencyjnym i sprawić, żeby klienci walili do ciebie drzwiami i oknami, bo po prostu nie będą mieli żadnego innego wyjścia.